Dzień dobry. Tematyką tego filmu będzie pojęcie autoprezentacji. Dzięki temu wideo dowiecie się, czym jest autoprezentacja, jakie są jej rodzaje i techniki oraz jakie znaczenie dla coacha ma wiedza dotycząca autoprezentacji. Mówiąc najprościej, autoprezentacja jest specyficzną formą komunikacji interpersonalnej, realizowanej oczywiście na poziomie werbalnym i niewerbalnym. Jednak zagłębiając się nieco mocniej w szczegóły, należałoby dodać, że autoprezentacja jest świadomym kierowaniem własnym wrażeniem, jakie wywieramy na innych. Czyli mówiąc inaczej, to próba pokazania się takimi, jakimi chcemy, żeby odbiorcy nas widzieli. Dlatego wcale nierzadko autoprezentację nazywa się wręcz manipulowaniem wywieranym wrażeniem. Tak rozumiana definicja wskazuje, że odpowiedni dobór i sposób prezentacji informacji o sobie samym pozwala nadawcy zbudować swój własny wizerunek w oczach odbiorcy. Autoprezentacja pozwala więc w pewnym stopniu kontrolować, jak będziemy postrzegani oraz budować wizerunek, który będzie zgodny z naszymi wartościami czy charakterem. Mówiąc o autoprezentacji, warto uwzględnić też jej trzy zasadnicze rodzaje. Chodzi o autoprezentację autentyczną, fasadową i strategiczną. Autoprezentacja autentyczna polega na prezentowaniu siebie w sposób spójny z wewnętrznymi przekonaniami na swój temat. Oczywiście ten rodzaj autoprezentacji jest najczęściej zarezerwowany dla osób bliskich, godnych zaufania. Autoprezentacja fasadowa opiera się na idealnym obrazie własnej osoby. Ten rodzaj autoprezentacji jest najczęściej wykorzystywany w kontaktach z osobami wpływowymi, od których zależy zaspokojenie ważnych dla jednostki potrzeb. Wreszcie autoprezentacja strategiczna polega na dopasowaniu wizerunku własnej osoby do oczekiwań aktualnego audytorium. Jest ona stosowana, kiedy działanie człowieka jest ukierunkowane na uzyskanie jakichś doraźnych korzyści. Dodatkowo, w obrębie autoprezentacji strategicznej można wyróżnić dwie zasadnicze grupy taktyk autoprezentacyjnych. Chodzi o asertywne taktyki autoprezentacji i obronne taktyki autoprezentacji. Asertywne taktyki autoprezentacji są motywowane pragnieniem osiągnięcia sukcesu. Polegają tym samym na prezentowaniu siebie w korzystnym świetle, jako człowieka kompetentnego, wyposażonego w wiedzę, liczne umiejętności, odnoszącego sukcesy, pewnego siebie, pewnego swojej wartości. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku obronnych taktyk autoprezentacji, które z kolei motywowane są pragnieniem uniknięcia porażki i polegają na prezentowaniu siebie jako człowieka raczej skromnego, może wręcz bezradnego, obarczonego pewnymi wadami, niepewnego siebie czy swojej wartości. Wiedza dotycząca tego, jak prezentujemy samego siebie innym ludziom, jest niezwykle ważna w pracy coacha. Zachowania autoprezentacyjne są szczególnie istotne w początkowym etapie procesu coachingowego. Coach powinien tutaj skoncentrować się na poznaniu swojego klienta, zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa oraz zbudowania właściwej relacji, opierającej się o zaufanie i akceptację. Dzięki wiedzy dotyczącej autoprezentacji, coach ma możliwość nie tylko zaprezentowania się w profesjonalny sposób, ale przede wszystkim umie dokonać oceny zachowań autoprezentacyjnych swojego klienta, co powinno przełożyć się na dostosowanie własnego stylu pracy do możliwości, oczekiwań oraz stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi.